W Szwajcarii jest wiele malowniczych tras, zarówno kolejowych, takich jak słynny Glacier Express, ale też drogowych. Wśród tych drugich najwięcej emocji zawsze zapewniają przełęcze, których w Szwajcarii nie brakuje. A 3 z nich, których nazwy tutaj widzicie na ekranie, tworzą tak zwaną klasyczną szwajcarską trójkę. My dzisiaj zabieramy Was, żeby pokazać Wam królową szwajcarskich przełęczy. Przed Wami Furka Pass. Zaczynamy w nieprzypadkowym miejscu. Furka jest znana m.in. z tego, że wystąpiła w Jamesie Bondzie, a konkretnie w Goldfingerze z 1964 roku. I stacja benzynowa nazywa się Aurora, teraz już nieczynna, jest tutaj hotel. To było to miejsce, gdzie James Bond tankował swojego Aston Martina przed wyruszeniem w trasę. Zanim pokażemy Wam, jak furka wygląda z powietrza, kilka informacji praktycznych. Przede wszystkim jest to jedna z 3 najważniejszych przełęczy w Szwajcarii. Drugą z nich będziemy też dzisiaj jechali. Znajduje się na wysokości 2400 metrów nad poziomem morza i jest najwyższa z tych 3. Ma 46 zakrętów agrafkowych, czyli takich o 180 stopni. Parę z nich już doświadczyliśmy i myślę, że jeszcze te kolejne 40 trochę dadzą się we znaki. Można jechać albo ze wschodu na zachód, albo z zachodu na wschód. Podobno z zachodu na wschód jest nieco bardziej widowiskowe, a tak jak my jedziemy ze wschodu na zachód, podobno trochę trudniejsze ze względu na to, że zakręty są ciaśniejsze. Jeden z zakrętów na przełęczy jest oznaczony jako ulica Jamesa Bonda, bo to tutaj nagrywano właśnie tę słynną scenę. Nasze pierwsze latanie dronem za samochodem prawie skończyło się utratą drona. Na szczęście udało się go zgarnąć jeszcze gdzieś nad przepaścią. Teraz jesteśmy przy punkcie widokowym Grand Tour of Switzerland. Grand Tour of Switzerland to taka trasa widokowa wyznaczona oficjalnie przez Ministerstwo Turystyki chyba. To jest 1600 km dookoła Szwajcarii i na trasie jest około trochę ponad 80 takich właśnie punktów, przez które widać wszystkie najładniejsze miejsca. Trasa jest mniej więcej przewidziana na tydzień, podzielona na etapy, więc można sobie wybrać, gdzie się chce co zobaczyć. Generalnie cała Furka Pass to jest jedna wielka atrakcja turystyczna, ale zdecydowanie to miejsce tutaj bije wszelkie rekordy ilości turystów. To jest, no szkoda, że nieczynne. To słynny hotel Belvedere na jednym z zakrętów Furka Pass, który również występował w Goldfingerze, ale nie tylko. No i znowu ta największa atrakcja turystyczna okazała się poniekąd trochę zawodem. Przy hotelu jest tyle ludzi, że zdjęcie ciężko zrobić. Plus zakaz latania dronami, więc widać tyle, ile widać. Hotel generalnie jest ruiną i chyba nie ma w ogóle planu, żeby go w najbliższym czasie ponownie otworzyć.
Naszą dzisiejszą wyprawę kończymy nad brzegiem jeziora Glimmelsee po pokonaniu furki i Grimmelpass. Widoki przepiękne. Najsłabszym punktem całej wycieczki jest hotel Belvedere, który jest po prostu starym, odrapanym, zamkniętym budynkiem z ogromną ilością turystów. Ale czy warto przejechać furkę? Oczywiście i muszę też z bólem serca przyznać, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie jechanie samochodem spalinowym, zwłaszcza takim z głośnym silnikiem, da na pewno dużo fajniejsze przeżycia. Trasa jest dosyć trudna, trzeba się sporo nakręcić, bo droga jest wąska, ruch jest spory, zwłaszcza motocyklistów. Dzisiaj widzieliśmy ich chyba setki. Mieliśmy też szczęście, bo pewnie to ostatni moment, żeby w tym roku zobaczyć furkę. Za parę dni, chyba w środę, zacznie padać śnieg i pewnie przełęcz zostanie zamknięta aż do maja, czerwca. Jeżeli potrzebujecie przejechać pod tą przełęczą zimą, to jest pociąg. Taki pociąg, na który wjeżdża się samochodem, przejeżdża tunelem. Do zobaczenia kolejnym razem.